Nawet i teraz w Hyroxie dla mnie to jest tak, że zamykasz oczy i ogień. Nie, że tam tu musisz wolniej, tu precyzyjniej. No dla mnie to tak nawet na zawodach. No. Startujemy i ile Bozia dała. No to nie wiem, czy uwierzycie, ale ja w lutym przed tym Hyroxem przebiegłem 9 kilometrów. Nie potrafię być drugi, więc mówię, o, tu będzie szybkie ściganie. Więc no fajny wynik zrobiliśmy. Nieraz sobie podglądam, jak inni trenują. To mi się wydaje, że to jest za mocno przekombinowane. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Hells Bells Podcast. Dzisiaj czeka nas rozmowa z rekordzistą Polski Hyrox i to nie tylko jednej kategorii. Człowiekiem, który na swoją niesamowitą wydolność pracuje ciężko nie od kilku, a od kilkunastu lat. Zawodnik Hyrox, utytułowany kolarz MTB ojciec Kamil Kuszmider. Cześć Kamil. Cześć, witam cię serdecznie. Dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie. Tematów jak zawsze jest dużo, więc zaczynajmy. I zanim do Hyroxa dojdziemy, no bo oczywiście na nim się dzisiaj będziemy skupiać, to zacznijmy od wspomnień i to takich dalekich wspomnień, bo ja chciałam cię zapytać, kiedy ty w ogóle poczułeś, że sport jest dla ciebie? Kiedy był taki moment, że być może mały Kamil powiedział, to mi się podoba, jakaś dyscyplina, jakiś sport? To od bardzo dawna, bo tak naprawdę wychowywałem się na wsi. Do tego przystanku na autobus mieliśmy 1,5 kilometra. Dochodziliśmy. To, że jeżdżę teraz na rowerach, to wydaje mi się, że też do takiej większej miejscowości, gdzie zawsze jeździliśmy po chleb, było 5 kilometrów i zawsze ja tym rowerem chciałem jeździć. Z tego co pamiętam, zawsze ta mama mówi, nie jedź, przecież ci już jest, zaraz będzie ciemno, gdzie będziesz jechał rowerem? A ja zawsze na ten rower i z powrotem. I pamiętam, że to było właśnie 5 kilometrów, zawsze liczyłem sobie czas, że jak szybko to przejadę. No teraz tak myślę, że kiedyś to ja naprawdę byłem mniejszy, więc jeździłem dosyć wolno. No i tak się zaczęło. Chodząc do szkoły, do podstawówki, biegałem przełaje, grałem w piłkę, czyli ja tam zawsze na WF-ie ja nie chodziłem na zwolnienie, tylko ja byłem pierwszy już przed dzwonkiem, już byłem przebrany, gotowy, więc tak naprawdę chyba od młodych lat tak się zaczęło, że ja tam naprawdę lubiłem uprawiać ten sport, biegać, grałem w piłkę, więc tak to chyba się zaczęło. A była jakaś taka dyscyplina sportowa, którą bardziej tak konkretniej, wiesz, uprawiałeś, jak byłeś młodym dzieciakiem, małym człowiekiem po prostu w podstawówce, czy trochę wyżej w szkole? Bieganie przełaj, bo biegałem przełaje takie na 1500 metrów. Tak naprawdę nie trenowało się, bo tak się mieszkało, tak jak mówię, na tej wsi. To tak naprawdę jak były jakieś zawody, tam nauczyciel WF mówił, że za miesiąc są jakieś, no to tam się pobiegało parę razy, jak to dziecko nakręcony. No i jechałem na zawody, tak naprawdę jakoś ich nie wygrywałem, ale na przykład na jakiś powiat, bo to było dzielone na powiatowe, później mazowieckie, no to trzeci dobiegałem, piąty, tak naprawdę tak dosyć szybko, ale byli dużo szybsi, no ale ja tam się nie zniechęcałem, tylko 3-4 razy były w roku takie zawody, więc cały czas to biegałem sobie. Wiem, o czym mówisz, bo ja jak byłam w podstawówce i w gimnazjum, to trenowałam lekką atletykę. Biegałam na 60 metrów, skakałam w dal, sztafeta 100 razy 400 i to jak sobie pomyślę, to też wtedy nie było trenowanie, to były poważne dyscypliny, no nie? Tak jak No i tak, tak. przełaj też jest poważną dyscypliną, ale nasze treningi to tam jakoś po prostu mam No wrażenie, tak, że za mało miały dzieciaka... znaczenia jakieś tym trenowaniem, tylko po prostu Tak. bawiliśmy się tym. Tak, ale to było super i myślę, że dużo nam dało. Ale rower, bo wspomniałeś zresztą o tym rowerze i o tym jeżdżeniu do sklepu po chleb. Jak ta miłość do roweru się zaczęła, jak ona się zaczęła rozwijać w ogóle? No to może taki był, nie wiem, teraz nazwijmy to dar od losu, czy po prostu tak miało to się stać. No bo ja się tego nie wstydzę. W wieku 14 lat trafiłem do domu dziecka. Te warunki w domu były średnie. Do Pońska właśnie. To wychodziłem do gimnazjum wtedy. Jakoś to było semestr. Skończyły się pierwsze półrocze, ferie, no i wtedy zacząłem do drugiej gimnazjum. No to chodziłem gimnazjum, trzecią później poszedłem do ponadgimnazjalnej. Tak się złożyło, że do zawodówki.
Zresztą taka śmieszna sytuacja, że poszedłem złożyć papiery do tej szkoły i ta pani, ale to pan mi przyniósł tutaj, co pan chce? Ja mówię, no do szkoły. A on, no ale do jakiej? Ja mówię, no na mechanika, ale to do technikum, do tego. Ja mówię, nie wiem, no do wielozawodowej. Ja mówię, tak, do wielozawodowej, to do tamtej pani proszę iść. No i tak złożyłem te papiery, położyłem tam, no i się dostałem. I to było tak, że w pierwszym roku 3 dni w szkole, 2 dni na praktykach, gdzie praktyki trzeba było sobie tam załatwić na mieście, u mechanika. No i właśnie w cechu mnie pokierowali do pana Andrzeja Ferskiego tutaj, bo tam mnie potrzebuje. No i zacząłem te praktyki. Tak naprawdę nie wiedziałem, że oni się tam ścigają na rowerach, ten właściciel i jego córka. I wydaje mi się, że tak po 2-3 miesiącach w Płońsku był taki organizowany wyścig, takie solidarium, mały wyścig, kilka osób z jakiejś tam miejscowości obok. I właśnie pan Andrzej do mnie mówi, Kamil, nie chcesz jechać? Bo to była sobota, ja poszedłem na praktyki, bo też w sobotę pracowałem już wtedy i byłem na praktykach godzina chyba 9. Mówi, Kamil, wyścig jest, mówi, na Kopernika, mówi, w to i z powrotem 5 kilometrów, mówi, ja mówię, nie mam nawet roweru. Dobra, weźmiesz, jak on to nazywał, teściowej, czyli jego żony, weźmiesz teściowej rower. Ja mówię, dobra, mówię, no to praktyki się odłoży na bok, pojedziemy sobie na ten wyścig. No i tam ubrałem się, wtedy w piłkę grałem w Płońsku już, zapisałem się tam do klubu i miałem takie hawajki, spodenki, buty Nike z taką Nike. W ogóle teraz jak mam takie zdjęcie gdzieś tam, taki kolorowy byłem, jakaś tam czapka, kask założyłem tak na bok, no i pojechałem na ten wyścig. Przejechałem to. I tak naprawdę taki był kolega w Płońsku, który już tam coś trenował i praktycznie za nim dojechałem. I on taki zdziwiony, ty nie jedziesz na rowerze, a ty już zaraz za mną, coś tego. Ja mówię, no tak wyszło, no może. I było tak, że chyba w tygodniu tam już pan Andrzej mówi, a dobrze pojechałeś, a może nie chciałbyś z nami wjechać w sobotę, w niedzielę na taki poważny wyścig? Mówi kask tego, wszystko ci ogarnę, pojedziesz z nami. Ja mówię, nie, mówię, to muszę się zwolnić, bo to tam jeszcze w tym domu dziecka, mówię mu to zwolnić się, jakieś upoważnienia wypisywać. Dobra, jedziesz z nami na wyścig. No i tak naprawdę się zapakowaliśmy, pojechaliśmy, to było w Laskach obok Warszawy i ja już miałem wtedy ukończone 18 lat. Czy jeszcze nie? Tylko, że ja byłem w takiej kategorii jakby opiekun, ale na najniższy dystans mogłem wystartować, tylko, że nie byłem brany pod uwagę. No i tam pojechałem na takie wyścigi, a tam tyle ludzi, po prostu rowery, jak ja zacząłem oglądać te rowery, że to na wsi się jeździło tam, no powiedzmy na jakimś tam takich żelazne koła tego, wszystko jadę, a tam po prostu, no byłem tak miło zaskoczony. No i stoimy sobie na starcie, a tak pierwszy raz, bo w Płońsku to tam było kilka osób, to nie takie tam linia, ktoś tam machnął, a tutaj speaker, wszystko. No i wystartowaliśmy i to chyba było około 18-20 kilometrów. I jedziemy, oni już tam 3-4 kilometr, 5 czy 8 odjechało. Ja mówię, Boże, jak to w ogóle, co to jest? W porównaniu do Płońska to rzeczywiście przyjechaliśmy na dobre ściganie. No i przejechałem, bo to po strzałkach się jedzie. Przejechaliśmy, wjeżdżam na metę, a oni zwycięzca dystansu mini. Ja mówię, jak zwycięzca, jak tam odjechało kilku chłopaków, mówię, no i oni po jakichś 2 minutach wjechali na metę, pomylili się w lesie gdzieś tam na jakiejś rozjeździe. No i wygrałem niby ten wyścig, niby kategoria opiekun, ale że jak w Open, czyli w tej pierwszej trójce byłem, no to tam byłem zdekorowany. No i tak naprawdę, no już wtedy to tak haczek był zarzucony, bo za 2 tygodnie pojechaliśmy już do Legionowa już w ogóle na zawody, gdzie z całej Polski ludzie przyjeżdżali i tak naprawdę to już było około 35 kilometrów. Taki dystans dosyć na tym rowerze duży. I co się okazało, że jeszcze byłem chyba 10 Open, trzeci w kategorii wiekowej. Ten pan Andrzej mówi, tutaj na podium w takich zawodach. Mówi. No i tak naprawdę, no jakoś tam nie, że zaraz będę jeździł, coś takiego. I na wiosnę on do mnie mówi, Kamil, kupujemy buty, takie już wpinane. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest. Później Bo tam dotychczas jeździłeś tak, bez... zwykłe Okej, buty. Ja dobra. pamiętam w tym Legionowie na tych trzecich zawodach, gdzie byłem trzeci w kategorii, to takie skurcze w łydkach, że to jest w ogóle, pamiętam to jak dziś, że mówię tak, żeby skurcze łapały, to jest nie, no ale dojechałem to. No i na wiosnę właśnie pan Andrzej dał tu buty, tu tego, no i tak zacząłem jeździć. Pamiętam jak dziś to już, ja mówię, po praktykach mówię, muszę się przejechać na tym rowerze, no bo to już trzeba trochę pojeździć, żeby te skurcze, to wszystko. I było tak, że próbowałem
na przykład wychodziłem na godzinę i żeby w godzinę przejechać 30 km, też licznika się nie miało, po prostu w godzinę mówię 30 km, a wiedziałem, że jest 30 km, bo na przykład do miejscowości, do Siedlina jest z powrotem, tutaj do Michowa i z powrotem, to będzie 30 km. Muszę w godzinę to przejechać. No i tak się zaczęło na tym rowerze, no i 15 lat minęło bardzo szybko. Czyli pan Andrzej tutaj zaszczepił, wciągnął i rozumiem też pomógł ci wejść tak w tą dyscyplinę Tak, też od tak. strony no, sprzętowej po prostu dał Tak. No możliwość. to właśnie ja się tak śmieję, że ci moi rywale to teraz mają mu za złe, że to przez niego. A w ogóle te treningi, ten rower, no bo tak jak mówisz, to jest 15 lat i też powiedzmy, to jest cały czas MTB. Od samego początku było MTB, czy był asfalt? Nie, też wyścigi szosowe jeździłem, Mhm. później tam nabyłem sobie rower szosowy, rower górski, ale u nas w miejscowości tutaj w Płońsku tak nie ma terenów za bardzo do uprawnienia MTB, czyli można powiedzieć trenowałem na szosie, jeździłem na wyścigi MTB, a w międzyczasie też tam na Tour de Polonia amatorów jeździliśmy, tam pan Andrzej organizował takie wyścigi 2-3 razy w roku, mówi pojedziemy tutaj do Zakopanego, Mhm. więc coś tam startowałem na tej szosie, ale tak, przeważnie MTB. No to też nie. Trzeba mieć do tego, wydaje mi się, jeszcze więcej siły, energii, jeszcze Tak, właśnie większy ja mówię silnik. tak jak i teraz na przykład na wyścigach, że wyścigi szosowe są bardzo niesprawiedliwe, bo tak naprawdę wystartuje ten peleton, jadą to sobie tam z tyłu i sobie gadają, udają, że nie mają siły i po prostu to są zawodnicy na ostatnie 500 metrów Mhm. i właśnie wtedy, no takie mocno niesprawiedliwe jak dla mnie, bo na MTB to i teren trzyma i jest pod górę, czyli tak zwane koło, to tam za Mhm. bardzo nic nie daje do jazdy, czyli no po Chyba prostu ryzykowne siła. jeszcze bardziej jest, no nie? No bo nigdy nie wiesz, co ten Tak, zawodnik tak, przed bardziej tobą właśnie takie zrobi. bardziej ryzykowne, no i mówię tak, sprawiedliwe, bo Mhm. kolarstwo szosowe jest mocno niesprawiedliwe, można być najmocniejszym, dużo mocniejszym, tak jak jeździłem na jakieś tam mniejsze wyścigi, gdzie przed startem wszyscy mówią, o dzisiaj to mówi Kamil znowu przyjechałeś, znowu to wygrasz, no i się okazuje, że przyjeżdżam 10 w Mhm. peletonie i 2 gości odjechało, no i dlatego wolałem od zawsze MTB. Mhm. No to co to MTB i generalnie co rower ci według ciebie dał, co fajnie przełożyło się na Hyrox? No przede wszystkim wydaje mi się, że wydolność, bo oprócz wydolności to chyba tylko kalectwo, bo 15 lat na rowerze, no to jak zacząłem troszeczkę trenować pod Hyrox, bo to na początku nie było pod Hyrox, bo mi trener zlecił siłownię, no to oprócz tej właśnie wydolności to chyba moje krzywe plecy, załamanie barków, po prostu wszystko tak sponiewierane ogólnie później trenując już pod Hyrox, że coś tam jest nie tak, no to chodziłem mi do fizjoterapeuty, to zawsze było tak, że co w twoich lędźwiach to jest, co w twoich plecach, piersiowy, to tamto i się nagle okazuje, że no fajnie na tym rowerze, no ale to na rowerze jest fajnie, czyli mój organizm po prostu jak ja to teraz mówię, że jedna pozycja Mhm. tylko i 4-5 godzin, no i mój organizm już się do tego tak przyzwyczaił, że jak ja mu dałem w drugą stronę, to momentami było tak, że no nie dawało się. Na przykład zaczynałem trening i nie kończyłem, bo zaraz boli a to plecy, a to nogi i tak Mhm. walczę z tym cały czas, no ale No ale dobra, to powiedz w ogóle, kiedy ty zacząłeś biegać? No bo. Znaczy biegać to biegałem zawsze po sezonie rowerowym na jesieni. Mhm. Lubiłem, no bo mówiłem, że jak bym nie jeździł nawet w domu nieraz tam do narzeczonej, mówię, co ja bym robił, jak ja bym nie jeździł na tym rowerze? Na pewno bym biegał. I zawsze mówię, na pewno bym biegał, gdybym nie jeździł na rowerze. No i na jesieni też wychodziłem, żeby sobie pobiegać, taka ogólnorozwojówka, bo jak już zacząłem trochę trenować pod to kolarstwo, no to coś tam mówię, no i niektórzy biegają, chociaż mówią, że kolarze nie biegają, no ale mówię, no co to, na dworzu śnieg, zimno, no co tu robić? Jeszcze wtedy nie miałem tego trenażera, bo to Mhm. na początku to było tak, że no jak było ciepło, wyszedłeś na rower, a w zimę, no co tu robić? No to poszło się pobiegać. I tak naprawdę no, biegałem właśnie w tej szkole podstawowej, później w gimnazjum też Mhm. biegałem, bo właśnie do tego Płońska jak się dostałem, chodziłem do szkoły wielozawodowej, gdzie WF-u uczył nas nauczyciel, który teraz trenuje lekką atletykę.
I Super. właśnie on mnie tak podobał, że ja zawsze na tym WF-ie nie lubiłem strasznie w kosza grać. W ogóle Mhm. jak był kosz, to ja wolałem nawet siedzieć, a niech mi wstawia minus, czy tam 2 minusy, to jedynka. Kosz to był w ogóle te przepisy, to wszystko. Ja taki, nawet i teraz w Hyroxie, dla mnie to jest tak, że e, zamykasz oczy i ogień. Mhm. Nie, że tam tu musisz wolniej, tu precyzyjniej. No dla mnie to tak nawet na zawodach. No, Mhm. startujemy i ile Bozia dała. Czyli tak, no właśnie. Jeśli chodzi o Hyrox i jak na tym Hyroxie byśmy się już skupili, bo do tego biegania za chwilę wrócimy, no bo dobra, biegałeś przełaje, ale w którymś momencie musiałeś tą objętość pewnie, pytanie, czy ją zwiększyłeś, czy nie. Ale zanim to nastąpi, powiedz mi, Kamil, jak to jest być rekordzistą Polski Hyrox w kilku kategoriach? Znaczy, no w kilku kategoriach już jedna mi uciekła po Warszawie, no ale nie wiem, czy chłopacy jako usłyszą to albo coś. No ja już planuję, że to wróci, to na pewno wróci. Fajna sprawa tak naprawdę, no ja jak zacząłem tą przygodę z Hyroxem, no to biegłem w Poznaniu swój pierwszy bieg i tak jak ja to mówię, no zacząłem bardzo mocno, gdzie później zapłaciłem za to. No i tak naprawdę po 2 miesiącach troszeczkę potrenowałem i rzeczywiście na spokojnie do tego podszedłem. W Katowicach chyba pobiegłem na 55 minut, tam z jakimiś sekundkami, gdzie już wiedziałem, że nie można za bardzo tam tak naprawdę, no i Hyrox wydaje się proste, ale jak się okazuje, że można przeholować, to tak samo jak na rowerze, no jak pójdzie za mocno 20 minut, to już nie wróci. Czyli tak naprawdę no, w tych Katowicach zrobiłem fajny wynik, gdzie znowu po 2 miesiącach, wtedy w Katowicach dostałem tą slota na Mistrzostwa Świata, to wtedy już mnie tak to nakręciło, że mówię rzeczywiście, no trochę na chłodno, trochę potrenować. I mówię, mamy te Mistrzostwa Świata w czerwcu, mówię, a jeszcze jest po drodze na Stadionie Narodowym Warszawa, więc mówię, no coś tam jeszcze. No i udało się ponad minutę jeszcze urwać z tego czasu, czyli już można powiedzieć ten sub 54 jest zrobiony. No tak naprawdę, no fajnie, fajnie. Wtedy tak poczułem, że mogę iść w ten sport. Ale tak naprawdę sobie myślałem, mówię tu na rowerze, tutaj Hyrox, bieganie na rower, to tak mówię jedno z drugim i mówię skończę trochę z tym rowerem. No ale tak skończyłem, że przygotowałem się na Mistrzostwa Świata 2 miesiące, które mi słabo wyszły, tak naprawdę, bo to już były z ciężarami pro. No i tak gdy wróciłem z Chicago, mówię dobra, wracam na ten rower. I chyba 3 miesiące w ogóle nie biegałem, nie trenowałem, nie chodziłem na zajęcia, bo się chciałem przygotować pod Mistrzostwa Polski w maratonie, więc 2 miesiące miałem tam przygotowań takich intensywnych pod Mistrzostwa Polski i drugi raz z rzędu wygrałem Mistrzostwa Polski. No i tak mówię, nie, no, nie wiem co. I chyba jak sezon się skończył, to rzeczywiście mówię, dobra, teraz znowu jak jesień, bieganie i z powrotem tak wróciłem po tego Hyroxa. Czyli masz takie dwie dyscypliny w sumie, które sezonowo mogą się wymieniać, rozumiem, No tak, turowe. właśnie też doszedłem do wniosku, że tak naprawdę jak skończymy to gdzieś teraz w kwietniu, czyli Amina, tak jak widzę teraz z pryzmatu czasu, że mi wystarczy 2-3 miesiące i ja już wrócę na ten rower praktycznie, no bo w zimę, w tym sezonie zimowym praktycznie nie odkładam tego roweru, czyli to jakieś tam, no nie treningi, tylko na przykład 2 razy w tygodniu coś pokręcę, teraz czy na trenażer wsiądę, czyli tam ze 4 godziny pojeżdżę w tygodniu, plus sobie pobiegam, plus jakieś te stacje właśnie pod Hyroxa potrenuję, no i czyli ten rower cały czas tam gdzieś jest, no ale teraz już mamy zaraz maj, czyli znowu wracam na rower. No tak, bo sezon w sumie w Polsce Hyroxowy się skończył, prawda? Więc tutaj jedynie jakieś zagraniczne imprezy można celować. Powiedz mi, jak ty, bo dobra, twój pierwszy start opowiedziałeś, ale jak w ogóle doszło do tego pierwszego startu? Jak ty się znalazłeś w tym Hyroxie? Od czego się to zaczęło? Kto ci o Mhm. nim powiedział? No to było tak, że jak teraz to już chyba 4 lata temu, no zacząłem tą współpracę z trenerem w kolarstwie z Kubą, więc on tam trenował ścigał się zawodowo, czyli no podejście takie miał naprawdę ambitne, że
to moje jeżdżenie, trenowanie to w ogóle no tak troszeczkę nie miało sensu i on tak naprawdę po jakichś 2-3 miesiącach tej naszej współpracy mówi, że Kamil, a ty na siłownię chodzisz? Ja mówię, no nie chodzę. Mówi, no, no na siłownię, przecież rower, a siłownia. No bo ja tak naprawdę nigdy nie lubiłem, jak tam znajomi nieraz mówią, a idziemy na siłownię. Ja mówię, po co na siłownię dźwigać, to jest żelastwo, jak ja to zawsze mówiłem. Mówię, lepiej byśmy poszli pobiegać, to mówię, lepiej by to nam wyszło. I to było tak, że właśnie on mówi, to w środę zróbmy siłownię, jeśli masz gdzieś w Płońsku tam u siebie, to zrobimy tę siłownię, czyli te bułgary, wykroki, wzmocnimy, mówi, te nogi, trochę plecy, żeby to miało jakieś efekty, mówi, bo coś trzeba zrobić, żeby było lepiej. No i w tym czasie, jak właśnie miałem zacząć to siłownię, tam kilka siłowni w Płońsku jest, 2-3 takie większe, no ale otworzyła się właśnie siłownia, to śmieszne, córka pana Andrzeja otworzyła taką Znowu pan siłownię, Andrzej. tak, no to znowu ci ferscy. To właśnie ona otworzyła siłownię i tak mówię, poszedłem na otwarcie i mówię, Agnieszka, mówię, tutaj siłownia tego, tak sobie patrzę, mówię, no rzeczywiście, no fajnie, fajnie. No i mówię, na zajęcia bym sobie przychodził takie grupowe, tylko że na przykład kończyłbym ona zawsze na zajęciach grupowych, to było tak, że te ostatnie 15 minut jakieś rozciąganie, nie rozciąganie. Ja mówię, ja bym tego nie robił, tylko bym sobie zrobił jakieś przysiady, wykroki, coś takiego, mówię. A ona mówi, nie ma sprawy, Kamil, no coś tam będziesz chciał, to sobie będziesz robił. No i to się tak zaczęło, że chyba byłem w środę raz, w środę drugi raz i później na zajęcia grupowe poszedłem w piątek, no i zrobiłem całe te zajęcia grupowe i na tym rozciąganiu takie skurcze w tych nogach. Mówię, co to jest? I mówię do Agnieszki, ale skurcze. No mówi, jak ty jesteś? Mówi, no widzisz, na rowerze, całe życie na rowerze, mówi, a jak zacząłeś zaraz coś robić, no to wychodziły takie kwiatki. No to zaczęło się jakieś tam tu rozciąganie, trochę mi podpowiadała, no bo ona tam trenuje osoby. I tak naprawdę za jakiś miesiąc Mariusz, partner właśnie Agnieszki, do mnie mówi: Kamil, my startujemy w takich zawodach. Mówi, ty masz taką wydolność, ty byś to sobie tak tam poradził. No i tak patrzę po tych zdjęciach, bo tam w siłowni ładnie zdjęcia rozwieszane. Ja mówię, no widziałem właśnie te zdjęcia, miałem się zapytać, mówię, gdzie wy startujecie, w co wy. Mówi, no jest takie i tam Agnieszka mówi, no i ty trochę biegasz sobie, mówi, a to jest takie, a to co trzeba robić? No i no to rzucasz wallbole. No i ja za tą piłkę, ja mówię, no to na pewno to jest proste. Ja za to piłka, ja po prostu taki skarpiony przy tej ścianie, nie potrafiłem w ogóle tego zrobić prawidłowo. I tak rzuciłem parę razy, ja mówię, nie, to jest, mówię, nie dla mnie. Mówię, jakby było samo bieganie, to mogę się tego... Pomyśl. Mówi, a jak nie, to może sztafetę, bo to dzielone są ćwiczenia. I stwierdziłem, że nie, mówię, ja to na rowerze, ja tylko sobie wzmocnić i tak naprawdę odpuściłem to. No ale przyszedł, to było chyba z miesiąc czasu, ten Mariusz tak mi mówi, dawaj, mówi, chociaż zobaczysz, jak to wygląda. Opowiadał mi to, już właśnie on tam Arka Grabę znał, mówi, to jest taki zawodnik w Polsce, mówi, na bieganiu może byś mu dotrzymał kroku, ale później stację, no ale byś chociaż pojechał do Poznania. To wtedy było przed startem w Poznaniu, w tym moim pierwszym. Ja mówię, dobra, to przed sezonem, mówię to po sezonie rowerowym pojadę na te zawody, tak zobaczę. No i tak naprawdę bez żadnego tam przygotowania pojechałem. On mówi, Kamil, tylko spokojnie, mówi, tu stoisz. No i rzeczywiście wszedłem na te zawody, atmosfera taka, no fajnie, a ja jak czy zawody rowerowe, taki sportowiec, że taki nagrzaniec, mówię, no fajnie, no i weszliśmy w ten tunel, ja jeszcze wtedy pamiętam w koszulce, jeszcze mam jakieś tam nagrania z tego pierwszego swojego zawodu w koszulce sobie wystartowałem. No i rzeczywiście cały czas wiedziałem, mi pokazał, który to jest Arek, trzymaj się jego. A byliście w W jednej jednej razem. Ja w ogóle O. wystartowałem w swoich pierwszych zawodach w pierwszej fali, gdzie się okazało, że tam Holender taki, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, on wtedy zrobił rekord świata w swojej kategorii wiekowej. Wystartowaliśmy i ja tak biegnę, jeden tam się wyrwał, ja mówię, ale oni nie biegną jakoś szybko, no to dobiegamy, robimy skierka, pierwsze ćwiczenie, no i mówi, Mariusz krzyczy zasiad, Kamil, spokojnie, a ja to macham, bo ja wbiegłem chyba trzeci na tą stację. Ja mówię, żebym nie wybiegł zaraz 10, że nie wiedziałem, jak oni są w stanie to robić, jak ja mam to robić, no ale takie jak on to powiedział, no 2:0, złoty 55, nie szybciej, a ja to rozpędziłem, minuta 45 i to lecę. No i dobra, wybiegłem drugi z tej stacji i biegnę z takim chłopakiem. Pierwsze okrążenie, ale mówię, przecież on biegnie tak wolno. Ja mówię, przecież to trzeba biec. No i pobiegłem.
padając na sanki na tych zawodach, to pchnąłem to tak jak dzisiaj patrzę na wynikach, to w minutę 15. Wybiegam z tej stacji, oglądam się na tym okrążeniu, przecież nie ma ich. Ja mówię, przecież to miało być takie trudne. Gdzie jest ten Arek? Gdzie oni wszyscy są tak naprawdę? I nakręcone, bo tam było kilka osób, wybiegając na ciąganie. Też zrobiłem to chyba bardzo szybko, tam ponad 2 minutki tylko, gdzie jeszcze bo to się wbiegając na workout, to jest ta mata, że Tak, jak tak, dopiero tak. wybiegniesz, Czujki to tak. łapią. No to było tak, że ja przeciągnąłem to 4. raz, pobiegłem, ciągnę to 5. raz, dociągnąłem to do połowy, a Mariusz krzyczy, Kamil, 5. raz! No Mało miałeś. i ja pobiegłem w ogóle w drugą stronę, nie tutaj i wybiegając spotkałem się właśnie z tym Norwegem, Holendrem, przepraszam, to był Holender, Van Dijk, coś takiego. No i biegliśmy razem, biegnę za nim i mówię, rzeczywiście, no wolno biegnie, no ale były te barpisy, które, no to jest moja ulubiona stacja, były te barpisy, no ale mówię, dobra, biegnę z nim, bo rzeczywiście, no jeszcze tych ćwiczeń jest, biegnę z nim. No i kusiło mnie, żeby przyspieszyć na tym bieganiu, ale mówię, dobra, Kamil, spokojnie. No i wbiegłem na te barpisy równo z nim. Chyba zrobiłem 3. Sędzia już po angielsku coś do mnie mówi, tak słabo z tym angielskim. Sędzia coś do mnie po angielsku. Ja nie wiem, o co chodzi. No i inna sędzini do mnie podeszła, że klatko nie dotknąłem do tego, żeby uważać. No i chyba zrobiłem jeszcze 3 barpisy. To wtedy nie było jeszcze tych kar sekundowych, tylko cofnęli mnie chyba 5 metrów. No to musiałem zrobić 3 te barpisy. No to ja znowu cofnęli mnie, robię te barpisy, mówię, muszę go dogonić. Wydaje mi się, że zrobiłem, bo to były 2 długości wtedy na tej hali. Zrobiłem pierwszą długość do połowy i po prostu stanąłem, aż sędzia do mnie podszedł i pyta mnie się, czy wszystko w porządku. Ja się tak oparłem, patrzę się, oni już są obok mnie, ci, którzy byli tam z tyłu na tym bieganiu. No to jak mam te właśnie filmiki, jak mnie tak nagrywali, jak ja robiłem te barpisy, to ostatni to w ogóle skoczyłem na linię. W ogóle sędzia już tego nie zwrócił uwagi i robiąc tak jakby nawrotka, robiąc kolejny barpis, to jak są te linie, że tam chyba jest metr szerokości, to ja przeskoczyłem pół metra, bo już nie byłem w stanie w ogóle Nie było wyskakiwać. paliwa. Nie było totalnie. No i, ale biegnąc, tak naprawdę jak skończyłem te barpisy, chyba je robiłem ponad 4 minuty, to że to już tak wyprzedzić, już spadłem na 10., 12. pozycję, ale mówię, no i wtedy Arek mnie już minął, ja mówię, o W jest końcu ten się Arek, znalazł, jest Arek. graba. Tak, i tyle, że na bieganiu szybko mi to wróciło. I ja patrząc po tych czasach z tego swojego pierwszego wyścigu, to ja tam biegałem tym samym tempem, co wygrał wtedy ten Holender, po 3,35 chyba. I tak naprawdę no pani później na wykrokach mnie cofnęła, bo nie dotknąłem. No, a na wallballach to już było tak, że chyba robiłem to pod 7 minut. To już jak doszło tak, że zrobiłem 40, kładłem tą piłkę i mówię, nie no dalej, tu wbiegają. Jeszcze Arek było tak, że wbiegłem równo z nim, już dawno tam pobiegł, a ja dalej te wallballe, mówię, co jest? I tak naprawdę brałem tą piłkę, rzucałem 3 razy i je odkładałem, bo nie byłem w stanie już tego robić. No to cię przeczołgał ten pierwszy No, Hyrox. ale tak naprawdę zrobiłem to chyba w godzinę i 20 sekund. No to bieganie na pewno cię Tak, uratowało tak, no po ja 3,35, że potrafiłeś mimo takich ciężkich ale perypetii. to chyba był pierwszy wyścig i to nakręcenie i te adrenalina, to było tak, bo tak naprawdę no teraz jakbym miał to zrobić tak, że tak szybko pchanie i ciąganie, no to nie pobiegłbym chyba już nawet teraz trenując, tak. No trochę zmieniła się też nawierzchnia na dywanach, więc teraz już nie jest łatwo o No takie rzeczywiście, wtedy w spektakularne Poznaniu był wyniki. rzeczywiście inny dywan, taki szary, Tak, on nie tak. miał tych włosów, zupełnie inny był. No taka wykładzinka, nie? Po Wykładzinka, tak, prostu tak. No dlatego była kilka fajna. osób teraz, no jak tam troszeczkę porobiłem tych wyników, to właśnie mówi, jak ty zrobiłeś to pchanie w Poznaniu? Mówi, minuta 15. No i rzeczywiście to na pewno ten dywan, nie to, że ja tam po prostu... Myślę, że to jedno z drugim. Tak. To jednak druga stacja dopiero, Tak. więc miałeś dużo tej siły no I ale jeszcze tak. to pchanie jakieś takie, nie teraz jak podchodzą do tego technicznie, tylko za rączki, tak. Jeszcze później ręce tak prostowałem, takie drobne kroczki, jak taki po prostu amator wpadł sobie
i musi zrobić szybko, bo czas goni. No ale to i tak zrobił. Ta godzina, no to jak na pierwszy start i jak na tyle perypetii, to i tak był fenomenalny wynik, a jak wiemy, poprawiłeś go zaraz później w Katowicach. No tak, po prostu na spokojnie Tak. podszedłem do tego, żeby tak nie buchnąć całym impetem, tylko No, a powiedz w ogóle, no bo ten High Rock został z tobą, to jest kolejny rok, kiedy startujesz, to czym dla ciebie w ogóle jest ta dyscyplina? Jak ją teraz traktujesz? Rzeczywiście, teraz to traktuję tak, że ten rower to takiego troszeczkę kalekę ze mnie zrobił, jak ja to mówię, bo no widzę, że na przykład te moje przysiady i to wszystko, te moje ograniczenia takie ruchowe, czy jakieś, no że to przez ten rower, a Mhm. trenując teraz właśnie pod Hyroxa, no taki czuję się trochę i lepszy fizycznie i sprawniejszy. Czyli no fajna sprawa, no ale mówię, no ten rower cały czas tam siedzi i tak ciężko mi te rowery sprzedać. Nie oddasz, nie, no, ale też dalej na rowerze odnosisz sukcesy, no nie? To pewnie też to trzyma. No tak, rzeczywiście lubię, no bo tak naprawdę Hyrox, no cały czas jest to samo, że trenujemy. Kwestia tylko, że hali, że inaczej biegamy, a na rowerze jest coś takiego, że może ci, co nie ścigali się, nie trenowali, bądź tam sobie jeździli, że na przykład jak pojedziemy na zawody w tym roku, no, tak jak teraz będę jechał do Iławy, to za rok będą inne warunki atmosferyczne na tej samej trasie, to już jest w ogóle inaczej. No, na przykład za rok, za dwa organizator odwróci wyścig, że na tej samej trasie pojedziemy w drugą stronę. No tak naprawdę no, każde zawody to jest zupełnie co innego, Mhm. nawet jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Tak, ja rozumiem, o czym mówisz, bo ja w górach startuję też, łączę Hyroxa z górami, chociaż w tym sezonie niekoniecznie przez kontuzję, ale mnie brakuje na przykład tego, że w Hyroxie jesteśmy cały czas zamknięci, no nie, w jakiejś No hali, tak, a tutaj jak jesteś w lesie, w górach, no to jednak no jest ta tak, przestrzeń tak. i też ta zmienność, to, że jakoś... No tutaj właśnie na Hyroxie biegamy, no co 5 minut biegamy w tym samym miejscu. Mhm. A czy biegi przeszkodowe, czy te właśnie ocery, czy w ogóle kolarstwo, no jesteś tu, za kilometr jesteś gdzie indziej, tutaj drzewo leży, tutaj coś, tutaj podjazd, tu zjazd. No tak, no zupełnie co innego. No. A powiedz o tych treningach hyroxowych, bo teraz trenujesz. Gdzie trenujesz? Bo oglądałam, że to jest jakiś taki mini box hyroxowy, tak to nazwijmy. Jak te twoje treningi wyglądają? Gdzie one się odbywają? Trenuję aktualnie u kolegi, z którym w dublu startujemy, u Huberta w garażu. No to takie nasze małe studyjko, gdzie tam tak naprawdę to nie jest siłownia żadna, że tam sobie można przyjść trenować, tylko no, ja z nim plus kilku chłopaków, którzy tam czy na siłowni trenują, bo tak zawsze im mówię, oni na siłowni, ja im mówię, dawajcie z nami. Mhm. Nie będziecie biegać, tylko porobimy sobie stację, popchacie, porzucacie wallbole, czyli tak naprawdę no, kilka osób, które trenuje trochę pod Hyroxa, osoby, które nie startują, nie trenują pod Hyroxa, to tam zapraszamy tak dla siebie, dla pokazania jak to ten Hyrox, bo tam tak naprawdę no, u mnie w Płońsku kilka osób rzeczywiście no, patrzy na mnie jak na jakąś gwiazdę światową, mówi, co ty wyrabiasz? Ja mówię, no to dawaj, no mówię, no ja ci pokażę, mówię, porobisz sobie wallboli. No i tam chłopacy wpadają często i tak sobie trenujemy w takim studyjku, no w garażu jest fajny klimacik, praktycznie jak siłownia, byśmy to otwieramy bramę do garażu, czyli jakbyśmy byli na siłowni. No, tak w stylu amerykańskim bym powiedziała, bo wiesz, takie garażowe siłownie to mi się kojarzą właśnie ze Stanami. Ludzie tam, no zresztą pod Hyroxa też, czy pod CrossFit bardzo często trenują, ale ja chcę powiedzieć, że to tak mówi, że taka siłownia nasza, wyposażenie tam jest imponujące z tego, co widziałam. Macie wszystko. No rzeczywiście, no jest wszystko, żeby uprawiać, bo no nie mamy hyroxowych dywanów, bo to jest rzeczywiście to można powiedzieć, no nie jakieś może marzenie, bo w Pońsku nie ma czegoś takiego, żeby trenować pchanie i ciąganie sanek Mhm. na takim dywanie rzeczywiście hyroxa. Mamy tą matę, tak zwaną trawę, Mhm. no też to można zrobić dosyć przyzwoicie, no ale rzeczywiście, no całe wyposażenie tam jest. Czyli nic nam nie brakuje do trenowania w pełnych stacji i wszystkiego, Mhm. więc fajna sprawa.
A powiedz to, jak mówimy o tygodniu, nie? Od niedzieli, od poniedziałku do niedzieli, jak wyglądają twoje treningi pod Hyroxa? Ile dni trenujesz? Jakie to są jednostki mniej więcej? Jak to wygląda? No właśnie, tak myślałem, że będą takie pytania, jak ja trenuję, ale to no nie wiem, czy mam oszukiwać, czy nie, bo nie mam takiego stricte planu, że w poniedziałek bieganie, w Mhm, środę siłownia. Trenuję wtedy, kiedy mam czas. mhm, Bo tak naprawdę pracuję na etacie, mam dwójkę dzieci, to już zajmuje mi to praktycznie większe pół dnia. A po pracy tak naprawdę teraz otworzyliśmy też ze znajomym dodatkowy biznes, no bo wiadomo, no ja ze sportu się nie utrzymuję, Jeszcze, czyli jeszcze. więc tak naprawdę no mam drugą pracę, gdzie to jest taka sezonowa, bo to jest mobilna wulkanizacja, Mhm. czyli na jesieni i na wiosnę teraz to praktycznie Masz no co nie mam robić. czasu, tak, jest co robić, nie mam czasu trenować, no nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale na przykład przed Katowicami, które były chyba 21, 2 Luty. luty, no to jeszcze oglądałem to chyba wczoraj, tak żeby mówię, żeby to sprawdzić ile je rzeczywiście ja trenowałem i biegałem, no to nie wiem czy uwierzycie, ale ja w lutym przed tym Hyroxem przebiegłem 9 kilometrów. Więc raz wyszedłem, bo mówię, muszę zrobić jakiś, mówię, idę się rozruszać. No i przebiegłem 3 kilometry, już bolały mnie plecy, Mhm. przez to, że tam troszeczkę w tej właśnie naszej dorywczej pracy nadźwigałem się. Czyli już tak z pryzmatu czasu, to jak już coś mnie boli, to nie, że na drugi dzień idę i kontra, tylko Mhm. muszę odpocząć. No i to było tak, że chyba za 3-4 dni wyszedłem na 7 kilometrów, tak sobie potruchtać i mówię, kolana mnie bolą. I bolały mnie tak te kolana, że 2 tygodnie nie robiłem nic. No i pojechałem na Mhm. zawody, gdzie miałem, znaczy miałem start I wtedy w poczekaj, pro, zrobiliście z z Arkiem. Arkiem, tak, No rekord właśnie. Polski w Mhm. 50 minut z 8 chyba sekund, 6 sekund. 6 sekund. No Arek był zmęczony po swoim pro solo Mhm. dzień wcześniej. Ja też miałem ten start, tylko że ja miałem w głowie, że robię sobie wprowadzenie, jak nie Mhm. trenowałem, robię sobie wprowadzenie i po barpisach schodzę. No i też rzeczywiście, no, przebiegłem do połowy i po barpisach, ale wydaje mi się, że wtedy, no może czy byłem świeży, czy fajnie mi się biegło, bo jakoś na ciąganiu sanek tylko się nie rwałem, ale biegłem z Anglikiem, takim Parkerem, Mhm. razem biegliśmy sobie. E, On pobiegł 58 z jakimiś sekundami. Wydaje mi się, że nawet bym dobiegł z nim, jakby nie, bo fajnie się wtedy czułem, ale mówię nie, jutro jest taki start, że Arek musi wytrzymać, a jest cel. Mhm. No, a mieliście cel w ogóle, bo zrobiliście z Arkiem w Doubles Open 50,06. Był cel, żeby złamać 50? Znaczy ja pisałem to Arkowi, że mówię jak złamiemy 50, jak czwórka z przodu będzie wyglądała, a Arek mówi, nie, mówi, daj spokój Kamil, daj spokój. Ja mówię, dobra, to chociaż 51, żeby złamać, żeby to już tak wyglądało. Mówię, no już praktycznie czołówka, no może Mhm. nie światowa, no ale już bardzo fajny wynik. Arek, no, ale ja lecę swoje pro solo na maksa. Ja mówię, Mhm. o, odpuść to trochę, tak go namawiałem na tym WhatsAppie, mówię, odpuść trochę, mówię, zobacz, ja schodzę, co by się nie działo, czy bym biegł pierwszy, czy na rekord świata, schodzę, mówię, dla mnie to jest ważniejsze, mówię, ten Mhm. start. No i ja zszedłem, no a Arek do końca, jak oglądałem ten jego start, to wallbole, to już rzucał oczy zamknięte. Ja mówię, ale ja mu dam jutro. No ale Arek się szybko regeneruje i tak naprawdę no, pobiegliśmy mocno, nawet bardzo mocno, no bo mieliśmy też rywali, którzy nas naciskali. No ale na bieganiu troszeczkę Arek tak krzyczał. Już na pierwszym kilometrze, jak tylko wystartowaliśmy, ej, wolniej. No bo ja już bym, wydaje mi się, że tam z pół okrążenia miał przewagi na tym bieganiu, bo po prostu byłem tak nakręcony. Jeszcze jak wszedłem w tunel, mówię, a tu Play Allen z Elite 15, tu mówię, to już A no tak, bo w wyglądają. Katowicach byli, no nie? Tak, tak, Mhm. tak. Więc mówię, o, tu będzie szybkie ściganie. Więc no fajny wynik zrobiliśmy. Mm. No dobra, ale to wracając do tych twoich treningów, rozumiem, że one nie są jakoś mega ustrukturyzowane, jeśli chodzi o trenowanie pod Hyrox. Dostosowujesz to do
pracy, do życia rodzinnego. I tak, No, co się wydarzy, to się wydarzy. no, na razie tak jest, tak troszeczkę sobie staram to układać i rzeczywiście tam z jakimś tym taki swój plan, że na przykład rzeczywiście no w tygodniu trzeba zrobić to i to, choć nieraz właśnie jest tak, że już ta druga praca moja dodatkowa tak mi zmęczy plecy, że mówię, ja to już jestem, to już był mój trening Mhm. i liczę to jako taki swój trening. Plus pójdę sobie raz pobiegam i w tygodniu i jeśli znajdę czas, no to coś tam potrenuję. E, Często udaje mi się też zrobić tak, że jak mam synów już po przedszkolu, to Mhm. idziemy na boisko, jak jest pogoda, oni sobie tam pobiegają, a ja w międzyczasie na okrążeniach, bo to jest taka bieżnia 300 metrów, Mhm. gdzie mam ich cały czas na oku i właśnie tam sobie zrobię kilka kilometrów, gdzie oni też tam rowerek sobie wezmą, bo mają, jeden już jeździ na dwóch kółkach, drugi na biegowym jeszcze, bo ma 3 Mhm. latka. Więc oni sobie też tam pojeżdżą, ja sobie pobiegam, no i tak udaje mi się, no ale nie jest to jakiś taki plan, że tam od A do Z, czy ja z kimś współpracuję. Mhm. Wydaje mi się, że nawet po 2 latach startu w Hyroxie to jest tak, że dopiero uczę się swojego organizmu tak, że jak zrobię pchanie bardzo mocno, co wtedy się dzieje Mhm. i tak pomału wiem, że jak mogę zrobić, to zrobię, jak nie mogę, no to nie robię i tyle. Mhm. Wiem, że niekoniecznie zdradzasz swoje treningi, dzielisz się nimi, bo nie widać też tego jakoś bardzo w social mediach, ale musisz Ale zdradzić. kilka osób już zauważyło, że na Konekcie mam to udostępnione, bo Strawę już zablokowałem. Trenując na rowerze zablokowałem, bo niektórych ciekawi moje tętno. Wiele E, rzeczy ciekawi, więc. Ale rzeczywiście kilka osób mi mówi, widzi chyba z Konekta, nie wiem jak to Mhm. zablokować, będę musiał popatrzeć, ale rzeczywiście na Konekcie jeszcze widzą. Mhm. Ale ja chcę, żebyś zdradził sekret tylko na jedną rzecz. 300 wallboli unbroken, które zrobiłeś tydzień przed Warszawą na takim evencie highrocksowym. Nawet 300 plus bym powiedziała. E, Kamil, jak? Nie wiem, wydaje mi się, że od 150 to już automat. Nawet nie czułem po prostu czy bólu w nogach. Znaczy zaczęło się tak, że miałem nie startować, bo byłem umówiony właśnie ze swoim partnerem na Dubla Mhm. Warszawę z Miłoszem na trening. Pełnego Hyroxa robimy Mhm. sobie symulację. No ale tutaj ten event i tak naprawdę jak tam podchodziłem i mówię, ile tam jest tych wallboli najwięcej. W ogóle jeszcze się nie dowiedziałem później, że jest zegarek do wygrania, Mhm. a ja jestem taki, że jak jest coś już do wygrania, to już mówię, już się kontrolka zapala. I tam 60, 70, ja mówię, jak 60? Mówię, przecież to się 100, 100 to się robi po całym Hyroxie. No i nagle jakiś tam Hiszpan to chyba był, Agnieszka Maciejewska była Mhm. sędzią na tych wallballach i tak podchodzę, ona tam 120, ja mówię, dobrze i tak ładnie to robił, rzeczywiście mówię, rzuci dużo. No i wracam tam, bo byłem wtedy z chłopakami i z narzeczoną, ja mówię, nie robię tego, mówię, 120 tam robił, jestem umówiony do Miłosza na e, trening, odpuszczam to, mówię. No i tak naprawdę on to robi, ja siedzę na tej ławeczce, ja mówię, ile on zrobił? Podchodzę, Agnieszka w szoku, liczy mu to po angielsku. Ja mówię, Agnieszka, ile on zrobił? 220. I ja mówię, dobra, machnąłem ręką. Myślałem, że podejmę tutaj rękawicę, ale mówię nie. Wróciłem, siadam na tą ławkę i tak przebieram nogami. Mówię, nie. Jeszcze jak się dowiedziałem, wracając, mówię, że zegarek jest do wygrania, ale zegarek już jest jego. No jak ktoś to powiedział, mówię, ten zegarek już jest jego. Ja mówię, dobra. Poszedłem, 4 piłka leżała, takich kilka tam powiedzmy rzutów. Mówię, dobra, rzucę sobie 100, zobaczę jak będzie. Yy, I tak mówię, no nie, że od razu go pobiję, bo on tam to skończył 200 chyba 40, już Mhm. te ostatnie 10 to po prostu już tak rzucał przez siłę, po prostu siadał i tam rzucał. Ja mówię, no nie do pobicia, no widać, że chłopak trenuje. Ktoś tam mówił, że to w ogóle on biega jakieś OCR-y, coś tam. Później Mhm. wszedłem na jego Instagrama, no to rzeczywiście mocny zawodnik. Ja mówię, nie podejmuję rękawic, rzucam 100 na ten, mówię, to chociaż drugie miejsce, tam nagrodę pocieszenia dostanę. Mhm. I rzucam, Agnieszka liczy mi głośno, mówię, Agnieszka licz ciszej, żebym tego nie słyszał sobie. I tak Mhm. 120 i mówię, dobra, 120, rzucę jeszcze 20, będę liczył sobie 20. Rzuciłem 20, to tak mówię 140, 20, 20 i mi się pomyliło.
I mówię, czy ja miałem 160 czy 180? A Agnieszka mówi 200. Ja mówię 200, mówię to zostało mi tylko 50 i nagle taki ból trochę w udach i mówię i tak musiałem robiąc tak jakby przeskoczyć w drugie miejsce, tak Mhm. ruszyć raz nogą, drugi raz nogą, mówię coś już jest nie tak. No i rzeczywiście ja się ruszyłem tak i robię sobie to dalej. I Agnieszka mówi 240, ja mówię rzucę na spokojnie te 10, mówię i rzucam 250 i mówię odkładam to piłkę. No ale rzuciłem 250, ja mówię, jeszcze mówię, jakoś to nie boli. Mówię, i plecy wytrzymują, i nogi wytrzymują, no to rzucam dalej. No i rzuciłem do 300 i tak już tak miałem 287, 8 i mówię 300 i odkładam to piłkę. Rzuciłem 300, dobra, zrobię. I Agnieszka, Kamil, już wystarczy. Mówi, ile to Nie liczysz? Tam mamy w ogóle czasu. osoby już mówi, to jest jakiś zawodowiec. Tam są goście i ja tak jeszcze się spojrzałem, mówię, jaki zawodowiec? Mówię, jaki zawodowiec? Mówi, ale on robi to z taką lekkością przy 300, mówi, jakby to dopiero zaczynał. No i rzeczywiście, jak oni mi to mówią i ja mówię, po co mi to? Mówię, jak ja idę mówię, na tę Na trening. symulację do Miłosza, mówię, zaraz mnie, mówię, tak przeczochra, że po prostu nie wytrzymam tego. To szczerze mówiąc, zrobiłbym do 400 tego dnia. No zrobiłbym po prostu, no od 250 do 300 to nawet nie wiem, kiedy to zrobiłem. Ale tak naprawdę no później to już żałowałem, bo jak ja to robiłem chyba w niedzielę, to we wtorek moje nogi to po prostu, ja miałem takie zakwasy, że to Nie w dziwię się. czwartek jak biegłem sobie właśnie już zawody na Stadionie Mhm. Narodowym, to jeszcze nogi tak czułem, rolowałem, biegałem przy tym stadionie. Ja mówię, żeby to w końcu zeszło, mówię, bo to jest po 4 dniach jeszcze czułem tak nogi, że Ale powiem tak, to dobrze. To daje nadzieję, że jednak jesteś człowiekiem i masz jakieś bóle po tym no to było. nietrenowaniu, bo chciałam Cię zapytać o receptę na te 300 wallballi, ale chyba trzeba powiedzieć, żeby zrobić 300 wallballi, trzeba być Kamilem Kuszmiderem i No i tyle. mocną wydaje mi się, że głowę, że jak już boli, to po prostu nie wiem, sobie pomyśleć o czymś, bo i już stali chłopacy obok mnie i się tak na mnie, ja tak sobie tu rzucając, to tak troszeczkę patrzyłem sobie, oni też tak stoją, głowa do góry i patrzą się na mnie. Ja mówię, nie no, mówię, zrobię to chyba. Mhm. No bo chyba nakręca Cię, tak jak powiedziałeś, i rywalizacja, i nagroda, i to, że możesz być najlepszy. Mm, Rzeczywiście rywalizacja chyba Mhm. najbardziej. Ja nie potrafię chyba, znaczy może nie potrafię być drugi. Jak kiedyś, e, no 8 lat temu były Mistrzostwa Polski, pierwsze moje takie Mistrzostwa Polski, gdzie tam może nie przygotowałem się, ale jadę na Mistrzostwa Polski. Tylko ja startowałem w kategorii amator Mhm. z Piotrkiem Truszczyńskim z Warszawy. Razem to bardzo wtedy mocny zawodnik w takiej kategorii master z licencją, amator z licencją, jak ja to mówię. Tak się ułożył wyścig, że tam chyba nam 5-6 odjechało i ja jechałem z nim, jacyś tam znani zawodnicy też nas dogonili. No i pomyliliśmy trasę. I tak naprawdę zrobiliśmy chyba z 10 km więcej. Wyjechaliśmy w innym miejscu z powrotem do miasteczka. I ja mówię, pomyliłem trasę. Mówię, tu mógł być taki wynik. I Piotrek mówi, Kamil, dawaj, jedziemy, jeszcze ich dogonimy. Ja mówię, Piotrek, jak ich dogonimy? Jak my już zrobiliśmy tyle kilometrów, nadrobiliśmy? Dobra, to przejedziemy. Zszedłem z tego roweru i pamiętam jak dziś, jak rzuciłem tym rowerem, to Natalia właśnie, moja partnerka, jak ona to zobaczyła, to już wiedziała, że do mnie się nie można do końca dnia już odzywać. A no, całe szczęście z rowerem nic się nie stało, ale jak ja rzuciłem tym rowerem, to po prostu no, byłem tak zły, bo wiedziałem, że może wtedy to jeszcze tak mi nie zależało na jakichś tam wynikach czy Mhm. czymś, tylko po prostu ta rywalizacja, że ja jakiś tam amator sobie tam jeżdżę na rowerku i mogę rywalizować z zawodnikami, których później przeglądam. O, tutaj mistrzem Polski, tutaj jeździ po całej Polsce, ten był gdzieś tam na Mistrzostwach Europy, a tak naprawdę ja praktycznie nie trenując, jadę na ich poziomie. Mhm. I wychodzi takie, gdzieś strzałki nie zobaczyliśmy, pojechaliśmy w lewo. No strasznie mnie to później boli. No właśnie, bo widać, że ta przegrana cię boli, no nie? Sam No, wprost o no tym ja po mówisz. pierwszym Hyroxie, po tym Poznaniu, ja mówię, to jest niemożliwe, żebym ja na tych barpisach coś takiego. No to w 2 miesiącach pojechałem sobie No na ale właśnie, Katowice. jak sobie z tym radzisz, z tymi emocjami, które no pewnie są trudne, no nie? Jak się przegrywa albo nie osiąga danego celu, który gdzieś tam sobie założyłeś. No ja tak miałem ciężko po Chicago. Mhm. Rzeczywiście już wtedy powiedziałem, że już nie startuję w Hyroxie, że wracam na rower i definitywnie odpuszczam to, mówię, bo
nawet robiąc fajny wynik z tymi kategorii Open, z tymi mniejszymi ciężarami, no nie zrobię tego w Pro. No nie dam rady, bo na takim teście byłem przed Chicago chyba miesiąc wcześniej w Barcelonie. Pomyliłem też tam okrążenie. Na ostatnim bieganiu nie przebiegłem 3 okrążeń, tylko wbiegłem po 2. Mm. Ale również pchanie i ciąganie tak mnie, no załamało mnie po prostu. Były tak ciężkie. Ja wtedy z Janikiem Czaplo wtedy on chyba nie miał dnia, bo ja obok niego pchałem te sanki i rzeczywiście on też miał to ciężko, bo my praktycznie ja zacząłem przed nim, razem wybiegliśmy. No to wtedy to poczułem, mówię, że to Pro, to mówię, to jest chyba nie dla mnie. No To ale jest, dobra, ale jednak wróciłeś do tego High Rocksa po Chicago, które dało ci popalić. To co się stało? Jak to sobie przepracowałeś? Czy masz jakieś takie, wiesz, na ten swój mental sposoby? znaczy no, dalej było to, że jak skończyłem sezon rowerowy, no to coś trzeba robić w zimę. No i biegać, no to mówię, dobra, pójdę na to siłownię. No i tutaj mówię, w Polsce są zawody, mówię, to zapiszę się w Polsce na zawody, no do siebie, co tam. I tak naprawdę, no fajnie, że to jest nasze eventy są tak w sezonie jesienno-zimowym, że można sobie to tak pogodzić, tak jak ja to robię z tym rowerem. No ale teraz kilka już tych wyścigów zrobiłem Hyroxa. No tak fajna atmosfera i tak zaczynam się nakręcać. Dużo też trenowałem, że na przykład na treningach, na treningi, które tam sobie zrobię, no to jak chłopacy robią sobie ciężarami open, no to ja zawsze ketelki dorzucam do pchania i robię z takimi większymi ciężarami, no bo tak troszeczkę, no nie ukrywam, że nie odejdę od Hyroxa i będę trenował to. Czy zostawię rower dla Hyroxa, to też jeszcze nie wiem. Teraz będzie taki przełom w lato, gdzie stwierdzę, czy idę w Hyroxa i od jesieni zaczynam trenować i chyba w końcu już to pro, bo tam widzę, że chłopacy też już zaczynają dosyć mocno trenować i te wyniki poniżej godziny już kilku ma, gdzie ja na przykład godzinę 5 z sekundami. No, Twoja ambicja chyba nie pozwoli to wydaje mi się, pozostawić tego. no ale tak, no nie chcę tutaj może obiecywać, no ale jakbym się tak w ciągu 2 lat, no to i z Krystianem Porębą będę biegał. No, mam nadzieję, że tak będzie. No, bo Krystian rzeczywiście no, jest bardzo mocnym zawodnikiem, najlepszym w Polsce. Czy ja chcę być lepszy, to na pewno. Ale to musi chwilę potrwać, bo tak naprawdę no, nie chcę jakoś na siłę zostawić roweru i dźwigać nie wiadomo ile, bo tak naprawdę też mam problemy trochę z plecami, bo u mnie w tych ciężarach pro to jest tak, że plecy mi nie wytrzymują. No, prawdopodobnie przez ten rower, no ale z tym właśnie walczę, no bo na ciężarach open i organizm sobie jest w stanie z tym radzić, choć też czuję. Ale no mówię, no trzeba by było rzeczywiście przygotować się tak, no i robię sobie takie treningi, że na przykład pamiętam, że robiłem tak, że jest dobrze, żeby nie kombinować, nie za dużo, bo im więcej takich jakichś, nieraz sobie podglądam, jak inni trenują, to mi się wydaje, że to jest za mocno przekombinowane. Hyrox jest tak prostymi zawodami i ćwiczeniami, że to nie możemy robić, na przykład jak byliśmy tutaj na UWDzie takich z Nowra, dostałem się do grupy Nowr, gdzie właśnie byliśmy na takich nagrywkach, wtedy się spotkałem tych swoich teraz znajomych, fajną ekipę stworzyliśmy. Jak ja widziałem, jak oni na przykład rwanie sztangi robili, ja mówię, przecież ja nawet kija bym tak nie potrafił zrobić. Mówię, jak to jest możliwe, te rwanie sztangi nad głowę? Nawet nie podchodziłem, bo mówię, nie będę się ośmieszał po prostu. Więc ja tam tylko na bieżni się rozgrzać, takie ćwiczenia, więc no jest tutaj tego. Więc ja tak na spokojnie raczej podchodzę, że nie od razu sobie będę biegał pro i może zrobię godzinę, za chwilę 59, tylko tak naprawdę na spokojnie. Czyli w sumie trochę ten Hyrox, ale też chyba życie, rozumiem, sprawiło, że ty jakby zaakceptowałeś, że to jest proces, że to nie jest tak, że od razu jesteś we wszystkim najlepszy, Nie, tylko mogą być jakieś porażki po drodze. no właśnie tak, no nauczył mnie tego Kuba na rowerach, jak zacząłem z nim współpracę, że to nie od razu, bo ja właśnie coś tam powiedzmy intensywnie potrenowałem, to mówię, nie no już muszę wygrywać. No i on przez 2 lata, teraz 3 rok, już mnie tak nauczył, że to nie ma czegoś takiego.
Mhm. że jedziesz, no jesteś mocny, ale no nie wygrywasz. No, możesz trafić tak, jak on mi to przetłumaczył. Kwestia dyspozycji dnia. Mówi jeszcze twój system pracy, mówi na 3 zmiany. On powiedział mi, nawet on uświadomił mi, że na przykład w kolarstwie to nie ma czegoś takiego, że ktoś chodzi sobie na 3 zmiany do pracy. Na tym poziomie, co ja jeździłem już wtedy, mówi, a to dzieci, a to. Mówi, to jest w ogóle, dla niego to był szok, że jestem w stanie ścigać się już, bo jak na przykład te moje parametry on tam zbierał z pomiarów mocy, z tętna, z tego wszystkiego. On mówi, jak ty to robisz? Mhm. Że ty idziesz 6 dni w tygodniu i na przykład jedziesz na zawody w weekend, śpisz po 3-4 godziny, no jak jest ten przełom był tej niedzieli, idę na noc, nie idę na noc, to że 4-5 godziny snu i że mówisz, że ty trzymasz taki poziom cały czas. Mhm. Ja mówię, może po tylu latach, bo tam 10 lat pracowałem, mówię, po tylu latach może już się organizm przyzwyczaił. Mhm. Więc no ja tak teraz już mnie on nauczył, że na spokojnie no to jest taki proces, gdzie ja muszę troszeczkę ten swój organizm chyba na te ciężary przesunąć i będę szedł w tym kierunku. Wspomniałeś i w wywiadzie dla GQ, bo miałeś wywiad do gazety bardzo No tak. popularnej. Gratulujemy, bo myślę, że to jest fajne wyróżnienie dla zawodnika Hyrox, ale też u nas na samym początku wspomniałeś o tym twoim trudnym dzieciństwie, dorastaniu. Myślisz, że w ogóle to dzieciństwo, to dorastanie ukształtowało cię jakoś jako sportowca, człowieka, wpłynęło jakoś na to, jak ty, nie wiem, z mentalem Mhm. sobie teraz radzisz? Znaczy wydaje mi się, że też tak, bo tak naprawdę ja od życia nigdy nic nie dostałem za darmo. Od początku dochodziłem do wszystkiego sam. Tak naprawdę no, na początku wynajem mieszkań, później walka o kredyt na mieszkanie i to takie, no nie jest to łatwe życie. Znaczy, nie teraz, nie mogę Mhm. powiedzieć, ale to nie było na początku łatwo, że po prostu ja musiałem iść do pracy, wiedziałem, że muszę zapłacić kredyt, opłacić rachunki, czyli tak naprawdę trochę jak pod trening. Jak chcesz być Mhm. dobry i trenować, to tak to robisz, że po prostu no, trzeba sobie wszystko poukładać i nie możesz, że jak miesiąc czasu do pracy, no nie da Mhm. się nie iść, bo Mhm. musisz zarobić na kredyt, czyli tak naprawdę i tutaj w tym trenowaniu, no pomalutku, małymi kroczkami, ale cały czas do przodu. Mhm. Cały czas wspominasz o rodzinie, o dzieciach i dużo też w ogóle znaczy dużo, no pokazujesz ten aspekt swojego życia w social mediach, bo jak sobie weszłam na twój profil na Instagramie, to bardzo mi się podoba to, że zanim masz tam wymieniony zawodnik Hyrox, Nuvr i tak dalej, to jest ojciec, prawda? Tak. To co ta rodzina ci daje w życiu, co daje w sporcie, jak pomaga? Znaczy, fajne jest to, że chłopacy, jak idziemy sobie na trening, to też lubią sobie tam biegać przy mnie i Mhm. tak naprawdę, no to odciągam ich trochę od tych telefonów, bo teraz to te czasy, że ten telefon, tablet tylko. A fajne jest coś takiego, że no nie są tacy, że ja jeździłem na rowerkach, Mhm. to i oni te rowerki. Mhm. Ja sobie coś biegam, to i oni sobie przy mnie biegają, czyli tak naprawdę, no. Czy zaszczepiam? Może i zaszczepiam to od małego trochę u nich, ale właśnie to mnie to nakręca, że ja sobie jestem w stanie poradzić z tym, że i pójdę na trening i opiekuję się w tym czasie chłopakami, a i oni sobie pobiegają, zadowoleni są. Na przykład my tam sobie trenujemy, a oni sobie na bieżni chodzą i właśnie to mi się podoba, że mogę pogodzić jedno z drugim i opiekę nad dziećmi i potrenować, może nie jakoś mega intensywnie, no bo muszę mieć ich na oku, ale na tą chwilę no, robię to tak Mhm. i wydaje mi się, że na razie nie będę zmieniał tego. Mhm. To, że jesteś ojcem, to na ile to motywuje cię do tego, żeby być lepszym w sporcie, w Hyroxie, w rowerze? Mhm. E, no tak naprawdę no jeszcze są mali Mhm. synowie, ale tak chciałbym im pokazać, że rzeczywiście no jeśli tata może, to żeby i oni mogli, no żeby po prostu może w tym sport poszli czy zawodowo, no to tak Mhm. naprawdę myślę, że to do zdrowia będzie ich kosztować. No ale jakby im się udało gdzieś coś trenować zawodowo, no to byłoby fajnie. No, lepiej w sport niż do pracy na etat czy coś takiego, więc no na razie chcą iść tak jakby troszeczkę pobiegać, troszeczkę pojeździć na rowerze. Podoba też im się to, jak pojedziemy na Hyroxa, że atmosfera, bardzo dużo osób i też stacje, które jak robię sobie tam ski,
to mogą podejść do barierki, widzą mnie, idę sobie na pchanie sanek, widzę ich, a tym bardziej fajne jest to, startując w dublu, że masz te chwile 15-10 sekund, na przykład ktoś tam robi wioślarza, to masz minutę i podejdziesz do barierki, do nich pionę przybijesz, no bo za to nie ma jakichś tam kar czy coś tego, po prostu z dziećmi się przywitałeś, coś tam pionę i obserwuję, tak widzę za barierki, że tylko jeszcze są niscy, że tak albo przez tą szparkę, przez barierki patrzą, więc no bardzo mi się to podoba i nie jest to jakimś dla mnie ciężarem, że ich muszę wziąć na zawody, bo są w takim wieku, że i sami chodzą tam powiedzmy, że No tak, już coraz teraz bardziej są po świadomi, no Stadionie nie? Narodowym tutaj tak biegali po tych krzesłach, po tych trybunach, że mówię zaraz spadnie któryś mi, ale rzeczywiście no fajnie. No też powoli Hyrox wchodzi w Youngstar, no nie? W dziecięcego Tak, tak. Hyroxa, więc kto wie, co w przyszłości. Znaczy, no i ja mówię tak, że jak ja ich puszczę, to konkurencja w ich rocznikach to będzie miała przewalone, no bo mówię, no kuszmidry, mówię, jak oni pójdą, choć na przykład startując na rowerach, to Marcel starszy też już na biegowych rowerkach sobie startował. Też jest zakapior moi, bo jak coś mu nie poszło, jeździliśmy tam na Mazury, na zawody są takie między oponami na rowerkach biegowych sobie biegali, no to jak się przewrócił, ktoś mu zajechał, to też zaraz rower rzucał, on już nie jedzie dalej, kask zdejmuje, Cały on już tata. dalej nie. Cały tata, jak ja się na niego tak patrzę, tak ja nie zwracam na to uwagi, tylko tam mama zawsze go ogarnia, bo ja zaraz nie wytrzymuję, mówię, zakładaj mi ten kask i mówię, siadaj na ten rower i goni ich, a no on nie, rzuca, dziękuję, po zawodach. Ale może to dla ciebie jest fajna lekcja, no nie? Żeby poobserwować, jak na przykład Tak. twoja partnerka się czuje, jak na ciebie patrzy, jak rowerem No, tak, tak. rzucałeś. Mm, Zdrowie, twoje zdrowie, bo ty i mówiłeś o tym w wywiadzie do GQ i też tutaj mówisz, że tu plecy, tu kolana. Czytałam w tym wywiadzie, że twoje kolana i też twoje serce podobno nie radzi sobie jakoś najlepiej. Jak to jest z tym twoim sercem i czy to prawda, że miałeś zawał serca? Znaczy powiedzieli mi to w karetce, że mówi, chłopie, ty masz zawał. I ja, Opowiedz historię, bo jak to było? Bo... znaczy no, byłem w pracy normalnie, nie wiem, to chyba była druga zmiana, no bo to był dzień. No i ja takie często miałem takie bóle. Jak ja to w domu zawsze mówiłem Natalii, mówię, serce mnie boli, mam zawał. Śmiesznie. No ale rzeczywiście no miałem takie bóle jakby w klatce, mówię z lewej strony, bardziej pod lewą stronę, mówię, to na pewno serce, na pewno serce. No ale się położyłem, 10-15 minut przechodziło. Za nie wiem, 3 dni, 4 dni znowu mnie coś tam boli. I tak naprawdę, no jak to ja, no boli, jutro przestanie. I przeważnie to było zawsze na jesieni, gdy już tak schodziłem z takich intensywności i był taki moment, że rzeczywiście bolało mnie, za 3 dni znowu mnie bolało, za 3 dni znowu mnie bolało i w końcu Natalia mówi, ty idź w końcu do lekarza. I człowiek nie miał czasu iść do tego lekarza. No dobra. No i w pracy była taka sytuacja, że rzeczywiście poszedłem do toalety, wychodzę i mówię, ależ mnie boli, mówię, rzeczywiście. No a ja tak naprawdę jestem operatorem wózka widłowego, jestem. I mówię, jak mnie, mówię, tak mnie zaboli, zawsze musiałem tak jakoś się przykulić. To wtedy mi przechodziło, jak mówię, złapię mnie, mówię, jeszcze tym wózkiem zaraz nacisnę gaz, mówię, kogoś przyjadę. No i przy tym wózku tak sobie przykucnąłem i któryś mnie tam z kolegów zobaczył, mówię, a tobie co? Ja mówię, a nic, mówię, boli mnie trochę w klatce, mówię, nie wchodzę na razie się na wózek. No i tak sobie porozciągałem się w jedno, w drugą stronę, przychodzi brygadzista. Ty, bo Piotrek czy tam ktoś powiedział mi, że ci w klatce boli. Ja mówię, nie, tam mówię, no bolało mnie coś, mówię, już mnie nie boli, już. No i dobra, jeżdżę sobie, jeżdżę. I tak mnie zaczęło znowu boleć. Idę do niego, mówię, schodzę z tego wózka, bo mówię, boli mnie bardziej niż zawsze. Jakoś tak, nie wiem, pójdę może coś się napiję, czy kawę. Idąc właśnie do automatu, mówię, dobra, skręcę do biurka brygadzisty, mówię, że schodzę z wózka, nie będzie mnie. Mówię, bo boli mnie w tej klatce, rzeczywiście. Jak tak mówił, to... No ale on mówi, dobra, Kamil, ale wszystko w porządku? Ja mówię, no w porządku, mówię, idę do automatu. No i ja poszedłem do tego automatu, on poszedł za mną i on idąc za mną zobaczył, że ja rzeczywiście idę i znowu rozciągam rękę, że wyginam, mówię, mówi, rzeczywiście tobie nic nie jest? Ja mówię, no boli mnie trochę, mówi, ty zadzwonię po karetkę. Ja mówię, no gdzie po karetkę? No przecież, mówię, no jak? Mówię, często mnie tak boli, przestaje. No i nawet nie wiedząc, zadzwonili po tą karetkę.
No i zadzwonił do mnie na telefon, bo jako tam operator wózka mam telefon taki firmowy i kazał mi przyjść do biurka i patrzę, tu wchodzą z karetki i mówi, a co panu jest? Ja mówię, no boli, mówię tak w klatce, mówię, ale teraz już przestało. No i rozmawiam z nimi, a mnie rzeczywiście znowu to zaczyna boleć. On mówi, idziemy do karetki. No i wzięli mnie, wszyscy tam zdębinieli, że tam Kamil. Poszedłem do tej karetki, no i założyli rzeczywiście echo serca, a oni Mhm. EKG mi robili takie klapki na ręce, tutaj na nogi założyli i on do mnie mówi, tak się spojrzał na mnie, mówi, chłopie, ty masz zawał. I tam kierownik, który był ze mną, on tak stał, mówi, patrzy się na mnie, Kamil, w porządku? Ja mówię, no mówię, w porządku, mówię, trochę mnie boli, a oni od razu, zamyka pan te drzwi i jedziemy do szpitala. No masz zawał serca, chłopie. No właśnie, no tak bolało mnie, no powiedzmy tak jak zawsze, no byłem sobie w Mhm. stanie jakoś z tym radzić. Pojechałem w taki wywiad, jeszcze w karetce pan ze mną przeprowadził, czym ja się zajmuję, coś tego. On mówi, no to nie do spania, bo to na 3 zmiany. No i tak naprawdę do Legionowa, do szpitala, jak pojechałem, może teraz to sobie tak myślę, że może ich za bardzo nakierunkowałem tym, że powiedziałem, że trenuję kolarstwo. I 3 dni tam poleżałem, porobili mi wszystkie rzeczywiście badania, się okazało, no jako sportowiec, no, że to mogę mieć przerośnięte serce, jakieś tam prześwietlenia z jakimiś kontrastami mi porobili. Rzeczywiście, no takie podejście, że tam, no ale stwierdzili, że jeśli uprawiam tyle lat kolarstwo, troszeczkę mam przerosty, to serce jest większe. No jak typowy sportowiec. Tak musi być. No to 3 dni w szpitalu, wróciłem, no i dobra. No i dalej tak się działo. No i w końcu po chyba roku czasu też znowu mnie to łapało i Natalia mówi, dobra, zapisuję, ja cię do tego lekarza, bo ty nie pójdziesz. No i zapisałem się w końcu tutaj do Warszawy do lekarza, do Instytutu Kardiologii. No to na pierwszą wizytę jak poszedłem, pani mi założyła tą opaskę, żeby sprawdzić to tętno i puls, nie puls, tylko ciśnienie. I ona mi to założyła, to się pompuje i ona do mnie mówi, a pan się dobrze czuje? Ja mówię, bardzo dobrze, jak zawsze. No ale pan ma ten do 50. Mówi osoba, która weszła tutaj po schodach, mówi, no to u lekarza tego, no normalne osoby to mają 60, 70, niektórzy 80, a mówi, pan ma 50. Ja mówię, nie czuję się źle. No i ona wyszła, zaraz przyszła z lekarzem, no i tak naprawdę robiłem sobie tam te badania, takie, miałem wysiłkowe na bieżni, gdzie się okazało, że pani doktor też była w szoku, że bieżnia im się skończyła, a ja dochodząc do tętna do 120 tętno za chwilę mi spadało i zacząłem z nią normalnie rozmawiać. Więc okazało się, że później miałem rezonans i rzeczywiście mam troszeczkę przerośnięte to serce. Główny mięsień serca jest tam o 70% większy, przerosty przedsionków, ale podobno jestem tak wytrenowany i rzeczywiście może prawdziwym sportowcem, który już takie ma. Czy to jest, pani doktor powiedziała, czy to jest złe? Mówi, złe jest to, że na przykład odpoczywam i wtedy mi się to dzieje. Czyli z takiej intensywności zszedłem, też troszeczkę ona mnie tak nakierowała, że na tym rowerze za dużo trenowałem, że 5 godzin wysiłku dla serca, gdzie to tętno tam dochodzi, nie wiem, jak wychodziłem na taką spokojne jazdo 5 godzin, no to 130, 140 tętno przez tyle godzin, no to właśnie i to wtedy sobie tak rozmyślałem, że mówię, no rzeczywiście, no jak mam odpuścić rower, no to w Hyroxie to jest tylko godzina. I to też troszeczkę tak, no i tak naprawdę, no całe szczęście od chyba roku czy półtorej, jak tak skończyłem robić te badania, to nie bolało mnie jeszcze do tej pory, więc chyba jest dobrze. Odpukać. Tak, no. Mhm. Więc nie wiem, no mniej trenuję na tym rowerze. Mhm. Może rzeczywiście, no tam się troszeczkę uspokoiło. Co dalej, no jak coś zapuka nie tak, no, to może znowu trzeba będzie się udać do lekarza. Wiesz, że warto jednak do tego lekarza pójść ostatecznie i sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale rozumiem też, że to jest tak, że ta pani doktor
zgodziła się na to, że ty dalej będziesz w tym sporcie. No bo często jak sportowcy słyszą, że tam jest przerost mięśnia sercowego, są jakieś problemy, właśnie jakieś gdzieś tam kołatania, no to często jest, szczególnie jeśli u amatorów, no to kreska, nie? Nie, Nie nie, ona możesz. właśnie mi, pani doktor, powiedziała, że nie mogę odpuścić tego, bo rzeczywiście ja to, jeśli nie robiłem nic, po 3-4 dniach, to wtedy na sercu czułem tak zwane kowadło. Ja to mówię, że Mhm. to tak zaczyna się wolno, ja jestem taki zaraz zamulony troszkę i ja musiałem chociaż coś porobić, nawet wyjść sobie czy do sklepu, czy gdzieś podjechać rowerem, bo no nie mogłem nie robić nic. Ty jesteś uzależniony od wyższego tętna już po prostu, No, rozumiem. no tak, żeby one nie było sobie tam, jak nieraz w nocy tam widzę 30 na zegarku później, to mówię, no chyba nic nie robiłem. Mhm, mhm. No tak, rzeczywiście też, tak jak mówisz, na rowerze kilka godzin jeżdżenia, a w Hyroxie dużo mniej tego Tak, tak. wysiłku takiego intensywnego jest, więc możesz spokojnie trenować, mam nadzieję. Nie, to właśnie tutaj pod Hyroxa no nie czuję się jakoś tam i przemęczony i to jest właśnie ten wysiłek taki tam, no zrobić sobie trening, rozgrzewkę, coś, to jest 1,5 godziny. Mhm. Bo pogadajmy jeszcze na sam koniec o pro. Mm, Powiedziałeś, że chcesz się przesiąść na to pro i jaki jest plan? Od czego już z Miłoszem wystartowaliście teraz kilka dni temu, bo jesteśmy po Warszawie, wystartowaliście w doubles. Jak przyszły sezon planujesz pod kątem pro? Na pewno sobie coś indywidualnie wystartuję, ale to tak bez tego mojego ciśnienia, że tam muszę, nie wiem, wygrać czy być na podium. Po prostu pobiegnę tak, żeby złamać tą godzinę, bo wydaje mi się, że teraz tak troszeczkę, no i czy może nie potrenowałem, tylko tak jestem w takim rytmie, więc po tym sezonie rowerowym e, forma tak, czy może zrzucę ze 2 kg, bo to rzeczywiście na rowerze to jest tak, że to schodzi trochę waga. Wtedy może będę ciut lepiej będzie na bieganiu, będę się lepiej czuł, więc na razie mam taki plan, że złamę godzinkę i zobaczymy, z czym jest problem, bo na pewno coś tam zaraz będzie nie tak i zobaczymy. No ale plany są ambitne na te pro, tylko tak naprawdę pomalutku. Mhm. Widzieliśmy, że odnośnie treningu z Miłoszem i to chyba ten trening, który był po tych 300 wallballach, rozumiem, Tak. trenowaliście też z zawodnikiem Elite 15, tak? Z Dylanem Scottem. Jak to w ogóle się wydarzyło, bo widziałam tylko zdjęcie na Mhm. Instagramie. No bo akurat robili sobie chłopacy tam trening, właśnie on ze swoim partnerem. Mhm. No z nimi nie trenowaliśmy, tylko oni sobie swój trening robili, rzeczywiście tak patrzyli się później na nas, oni tam mieli ten swój trening. Oni zaczęli go dosyć wcześnie, my jeszcze z Miłoszem sobie chwilę rozmawialiśmy, Mhm. jakieś tam rozgrzewki. No i ja do Miłosza mówię, no, zawodnicy Elite 15, mówię, jaki oni trening robią? Mówię, przecież to jest takie tam bez trenowania robię taki trening. Mhm. No ale wiesz, oni tu przed zawodami, że rzeczywiście, no nawet Elita wydaje mi się, że oni nie trenują nie wiadomo czego i jakichś wymyślonych, tylko oni tam chyba mieli 5 kilometrów na bieżni z nachyłem 14%, Mhm. czyli pod górkę, skierka, wioślarza i wallbole. I rzeczywiście, no wyglądało po nich, że się zmęczyli, a to w jakim tempie to robili, to jest ski wioślarza, no to tak naprawdę minuta 58, drugi kolega jego miał chyba 2:0 Mhm. na tych 5 kilometrach, czyli tak po prostu robili swoje, może to było po prostu ich cardio. O, Może tak, nigdy tak, nie tak, wiesz, jaką jednostkę ktoś tak, wykonuje, no no nie? ale fajnie tak było spotkać i rzeczywiście oni tam chwilę z Miłoszem porozmawiali i patrzyli się na nas, no to rzeczywiście później Dylan nawet do mnie pisał, że Mm. mówisz, że to bardzo dobry trening i że fajnie, no fajnie się Mhm. odezwał, też zaobserwował na Instagramie, no może tam. Dobrze, dobrze. No właśnie, odnośnie obserwowania na Instagramie, ty sobie patrzysz, co się dzieje wśród zawodników Elite 15, co się dzieje w polskim Hyroxie, żeby tam przeciwników złapać, co robią, jak trenują. Eee, Szczerze mówiąc, to z Elite 15 kilka osób tak sobie obserwuję, żeby na przykład Hunter McIntyre, Tak, tak, Hunter. Mhm. Hunter, no to rzeczywiście jego, bo on
tak nie chcę powiedzieć, że on trenuje w takich warunkach, jak ja na przykład, jakbym nie mieszkał w Płońsku, a u siebie na wsi, to ja bym to widział, bo on gdzieś tam po lasach biega, Mhm. on gdzieś tam po asfalcie ciągnie jakieś Mhm. obciążenie, że sobie nie tam, że w siłowni sobie jakieś chodzi na jakieś siłownie, no bo też robi takie treningi, ale taki powiedzmy swój chłop. To jest po prostu i rzeczywiście to jest coś fajnego, że i jego tam troszeczkę patrzę, jak on sobie to trenuje. A czy z polskich zawodników kilka osób obserwuję na Instagramie, ale w ogóle nie patrzę na ich treningi. W ogóle. Czy Mhm. oni w ogóle troszeczkę mnie tak też dziwi, jeśli mogę o tym powiedzieć, że niektórzy biegają sobie te zawody w Hyroxie, rozpisują te, co oni robili, jakie treningi, jakieś te zakładanie, tu wallbole, tu burpee, tu jungelsy, tu to, tu tamto. Mhm. Jadą na takie zawody i gdzie to trenowanie? Mhm. I tak naprawdę no, nie obserwuję tego i raczej nie będę obserwował i od nikogo nie będę tu ściągał jakiś, moim zdaniem to troszeczkę, no to są takie czasy, że to chyba trzeba pokazać, Mhm. no a później się weryfikuje na zawodach. Mhm. O jednego zawodnika i o rywalizację z nim muszę Cię zapytać. Bartosz Jarczak, bo oboje jesteście w topie, jeśli chodzi o Open w Polsce, tak? Bartek gonił Ciebie na jednych zawodach, jeśli chodzi o solo. W dublu też chłopaki ty z Grabą zrobiliście ten rekord polski. Chłopaki też gdzieś tam starali się go pobić. Czy, nie wiem, czy jest jakaś u ciebie rywalizacja z Bartkiem? Też będzie przechodził do pro, prawda? Tak, no to jest właśnie, no nie obserwuję Bartka, nie patrzę. Mhm. Tak troszeczkę jak zaczął trenować rzeczywiście, bo on taki miał tam swoje to hasło, że Mhm. najszybszy rekordzista w Polsce, Mhm. debiutant Mhm. i tak troszeczkę no, na początku to było śmieszne. E, Później rzeczywiście no, widziałem, że przykłada się do tych treningów i widać, że jest tu potencjał z tego biegania. On biegał wcześniej. Mhm. No, w zawodach właśnie w Gdańsku startowaliśmy. No, tak naprawdę no, mi tam bardzo słabo poszło, bo praktycznie całej nocy nie spałem. Jeszcze jechałem tego samego dnia o 4 rano. Jak wstanę, to pojadę i to było takie, że ja już wiedziałem na rozgrzewce, że nic z tego nie będzie, no ale mówię tam treningowo się do tego podejdzie. Chciałem zrobić jak najlepszy wynik, no nie byłem w stanie, tam nie pamiętam 58 coś chyba miałem, czy 7. Rzeczywiście Bartek pobiegł szybciej, choć stację robił wolniej ode mnie, ale on właśnie na tym bieganiu. No ale jak się dowiedziałem, że właśnie oni planują tego dubla sobie w Katowicach i że rzeczywiście ten kolejny rekord polski tam jest na celu, no to fajnie się ułożyło. Nie wiem, czy to nawet nie było później, że to Arek do mnie się właśnie odezwał. Mówi, ty, ja mam tutaj, mówię, jakieś kody. Mówię, wystartujemy, chcesz w dublu? Ja mówię, jedziemy, mówię, bo tutaj jest konkurencja. On mówię, no to jedziemy. E, No Bartek, bardzo mocny zawodnik. Jak rzeczywiście się weźmie za to, tylko że on jest taki właśnie, taki troszeczkę inny niż ja, bo ja tak nie podchodzę do tego, że on bardziej zawodowo i profesjonalnie do tego, a ja to tak o, pobiegam dzisiaj 10, to za 2 tygodnie pojadę na zawody, trzeba przebiec. Powiem ci po tej rozmowie teraz, to ja sobie myślę, że gdybyś ty miał szansę normalnie, prawilnie trenować, to Elite 15 naprawdę jest w zasięgu, tylko trzeba to poukładać, no nie? Bo dużo rzeczy teraz dzieje się z przypadku u ciebie. Wiadomo, nie wiadomo jakby to było, no bo twoje plecy, twoje kolana, ale cały czas jest, ty masz jeszcze niewyczerpany potencjał, żeby gdzieś się Znaczy porozwijać. właśnie tak sobie myślałem o tym, może nie Elite 15 solo, bo tam to Mhm. już w ogóle, no nie wiem jak oni biegają po 50, tam nie mówię już o 52, teraz co zrobił Alex, ale nawet 54 minuty łamać w solo pro, no to my z Miłoszem troszeczkę szybciej zrobiliśmy we dwóch to. To jak Mhm. to zawodnicy robią samemu, takie bieganie? Jak oni to robią? No na razie to jest dla mnie kosmos, więc ja sobie tam solo Elite 15 to na pewno nie wchodzi w grę. Mhm. Ale rzeczywiście chciałbym spróbować w dublu. Z zawodnikiem tak troszeczkę o Bartku tu myślałem. Mhm. No ale z racji tego, że on tam kolejne rekordy będzie atakował w Polsce, ale chciałbym biec na przykład, pobiec dubla sobie nawet w pro z zawodnikiem szybszym biegającym ode mnie. Mhm. Bo no, Arek był zmęczony w Katowicach, rzeczywiście trochę mnie folgował.
Z Miłoszem biegając też miałem wrażenie, że ja jestem na pewno dużo szybszy, bo ja na pierwszym kilometrze to po prostu wybiegłem i się oglądam, mówię, gdzie oni są? I bracia Najmanowicz z nami w fali wybiegli. I się oglądam, a ich nie ma. I tak naprawdę, no ja troszeczkę później już poczułem w plecach, bo też nasz plan trochę zawiódł, bo Miłosz miał zaczynać, bo jest silniejszy fizycznie, ciąganie. Ale jak go Że jak ja. zajechałeś na Nie, bieganiu. no właśnie, bo ja wpadłem pierwszy na bieganie, czyli już szkoda mi było tego jego dobiegnięcia. Ja już zacząłem to ciąganie. No, 53 to jest bardzo dobry wynik, ale rzeczywiście wydaje mi się, że bieganie mógłbym zrobić dużo szybciej. No Miłosz dużo mnie też odciążył, na przykład na wioślarzu, bo zrobił rzeczywiście chyba 2/3 tego wioślarza, Okej. ale ja wtedy jak odpocząłem, no to już drugie życie. To na przykład na czy wykroki, czy farmera, no to już taki byłem dosyć świeżutki, bo wydaje mi się, że na przykład ja odkładając ćwiczeń nawet ski, robiąc, nie wiem, minutę, jak ja go odkładam na minutę, to ja po prostu jakbym, no dosłownie nie wiem, czy tam stent na 140, to u mnie to od razu jest 100 czy 95 i ja od nowa. No, ale to tym bardziej to, co mówisz. No, według mnie dużo rzeczy u ciebie w tym momencie dzieje się tak przypadkiem, no nie? To No nie jest tak. tak, że planujesz No jakoś nie, no bardzo. właśnie Wiadomo, chcesz wracając ten do Bartka, to on to właśnie tak, gdy go tam obserwowałem, to on jest zaplanowany, że on tam za pół roku wystartuje. Ja nie wiem, co ja będę robił za tydzień. Może będę zmieniał opony, może gdzieś, nie wiem, będę musiał coś jechać, coś zrobić. No, kompletnie No, ale z dnia na dzień. to tym bardziej, tak kończąc tą rozmowę, ja bym przede wszystkim chciała Ci życzyć tego, żebyś miał szansę potrenować tak bardziej profesjonalnie, żebyś się znalazły do tego warunki, bo myślę, że taki trening no, przyniesie jeszcze lepsze wyniki i taki spokój być może w planowaniu, no nie, Mhm. rozplanowaniu sobie tego wszystkiego. Oczywiście, jeśli tego chcesz, bo może odpowiada Ci taki spontan i Nie, właśnie, YOLO. właśnie też troszeczkę mnie to zastanawia, jakbym podszedł do tego no, profesjonalnie, że no, odpuściłbym trochę tej pracy, no bo wiadomo, no, życie nam przyleci, a nie na pracy życie polega. Czyli tak jakbym, no ale mówię, to nie jest do zrobienia w 2-3 miesiące, tylko rok czasu, to tak jak trzeba było potrenować, w międzyczasie robić sobie jakieś te sprawdziany, niesprawdziany. No ale zobaczymy, co czas pokaże. No tutaj teraz jestem w tej grupie właśnie Nuvra. Fajnie działamy, ekipa jest fajna, więc no zobaczymy. Na pewno coś jest przed nami, ale Ale fajnie, że do tego też tak na spokojnie podchodzisz, że to nie za 3 miesiące, nie na początku jesieni będziesz nagle mistrzem świata, tylko że to jest proces i rzeczywiście rok, 2 lata takiego fajnego treningu może przynieść super efekty i za to trzymamy kciuki. Ale oprócz tego, że za Hyrox trzymamy kciuki, to też jutro zawody MTB, tak? tak, no w tygodniu byłem 3 razy na rowerze, czyli jakoś tam pojeździłem chyba z 6 godzin. Jutro jadę na zawody, takie otwarcie sezonu MTB, więc dziękuję bardzo za trzymanie kciuków. Nie liczę na wygraną, no ale fajnie będzie spotkać starych znajomych z Mhm. tras. To życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i jesteśmy cały czas w kontakcie. Będziemy obserwować, jak tam sobie radzisz we wszystkich zawodach, które postanowisz, że w nich bierzesz udział. Dzięki, Kamil, za rozmowę Dziękuję bardzo. bardzo również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.